Z natury jestem ciepłolubny. Dla mnie rok mógłby składać się z dwóch pór. Z lata i z lata. Polski grudzień raczej lata nie przypomina, więc postanowiłem udać się w miejsce, które o tej porze roku choć trochę przypomina polskie lata. Cypr. 20 stopni Celsjusza, słońce i wyjątkowy spokój. Turystów niewielu, więc lokalci starają się bardziej niż zwykle, bardziej niż w sezonie. Nie wiem, czy wiecie, ale na Cyprze jest lewostronny ruch samochodowy. I to było moje pierwsze tego typu doświadczenie. Nigdy tak nie jechałem. Słuchajcie, no pierwszy kilometr to jest masakra, ale jak już dojechałem do ronda, no to odruch w prawo oczywiście, ale na szczęście się zorientowałem, że to też działa odwrotnie, więc pojechałem w lewo. To mam za sobą. Kolejne doświadczenie życiowe. W tej chwili tutaj jest poza sezonem, z tego co widzę, jest bardzo dużo Polaków. Znaczy bardzo dużo. Jak na tę małą ilość ludzi, którzy teraz tutaj są, to Polaków jest dużo. Restauracje, bary te w środku miasta, w Pafos, są pozamykane. Wręcz jest napisane na niektórych drzwiach, że zapraszamy w przyszłym roku. Tawerny, restauracje, bary, sklepy wzdłuż nabrzeża są czynne i tam jest dużo ludzi. Głupi nie wziąłem krótkich spodni. Myślę sobie 20 stopni 18 to będzie trochę chłodno. No nie. Część miasta Pafos jest ogrodzona i zamknięta. Wstęp można tylko tutaj dostać za okazaniem biletu, który kupuje się tuż przed wejściem. No tutaj to miejsce to jest wiele hektarów, tak na rzut oka mój. I zobaczyć może tej ruiny starych budowli. Niektóre budowle no, jeszcze nie całkiem zburzone, niezniszczone przez czas. No i główna atrakcja tutaj to jest latarnia morska, biała tak. Jedną z atrakcji, która znajduje się w parku archeologicznym, jest dom Dionizosa, który został zbudowany w II wieku naszej ery. No niestety w IV wieku bodajże wielkie trzęsienie ziemi, które nawiedziło Pafos, zniszczyło wiele budynków, willi i dom Dionizosa został praktycznie odnaleziony przypadkiem, gdy chciano stawiać tutaj inny budynek. Dom Dionizosa jest znany głównie z tego, że znajdują się tutaj jedne z najsłynniejszych, najpiękniejszych mozaik na świecie. No i zaraz właśnie tam wejdę i zobaczę, coś takiego tam jest. Mam nadzieję, że będę mógł zrobić zdjęcia. W trakcie moich podróży, gdy przechadzam się po miejscach takie jak to, czyli takich historycznych, sprzed wielu setek, a czasami nawet tysięcy lat, zawsze przychodzi mi do głowy jedna myśl, że to jest niesamowite, że w tym miejscu, gdzie chodzę ja teraz w tej chwili, żyli ludzie, mieli swoje rodziny, swoje sprawy. Niesamowite. Znalazłem polski akcent w tym miejscu, gdzie teraz jestem. Budynek, który jest teraz przede mną, to jest dom Tezeusza. Prace wykopaliskowe prowadzili tutaj Polacy z Uniwersytetu Warszawskiego. W środku oczywiście mozaiki. Obok mnie Włoch coś tłumaczy. Jestem w starożytnym zamku w Pafos. No, zamek to trochę na wyrost powiedziane. Taki dość mały budynek. Znajduje się przy nabrzeżu, przy wejściu do Starego Portu. Wszędzie Rosjanie. Rosjanie i Polacy to
najczęściej występująca tu nacja wśród turystów. Ponoć też dużo Polaków mieszka tutaj. Hej, jestem świeżo po obiedzie, ale jedzenie na Cyprze to mają po prostu mega. Zjadłem grillowane kalmary i polecam bardzo. Jeżeli będziecie tutaj niedaleko zamku przy nabrzeżu, to jest taka duża restauracja na świeżym powietrzu, ta największa. I tam no, kalmary były najlepsze, jakie w życiu jadłem. Do tego nie żałowali dodatków. Dostałem jakieś tam grzanki z halloumi od szefa kuchni. Na koniec jeszcze dostałem opiekane ziemniaczki, takie ala frytki, ale ćwiartki ziemniaków pieczone. I zabrałem ze sobą. Naprawdę jedzenie mają pyszne. Grudniowy Cypr to świetny pomysł dla tych, którzy lubią ciepło, ale nie lubią upałów. Jestem co prawda drugi dzień dopiero, ale jak patrzę na mapę pogody, to cały czas będzie w granicach 20 stopni. Nie pada, jest słońce. No taki maj u nas, jeśli chodzi o pogodę. Tuż przy plaży, na promenadzie, ustawiono szopkę świąteczną, ale no, figury są wielkości naturalnej, czyli ludzie są wysokości ludzi. Trzej królowie. No, drugi zamek w tej podróży. Pierwszy, jak morze widzieliście, był w Pafos, nad brzegiem morza. Taki niepozorny, mały. I ten zresztą jest podobny. Taki zameczek. Gdybym miał porównywać Pafos do Larnaki, to wydaje mi się, że Larnaka jest taka bardziej turystyczna, bardziej zurbanizowana, no, czego akurat nie widać na zdjęciach, które w tej chwili są w tle, ale no takie odnoszę wrażenie. Poza tym linia brzegowa jest tutaj chyba dłuższa i ilość różnego rodzaju restauracji jest również większa. Przed nami cerkiew Świętego Łazarza, cerkiew prawosławna. Wyznawcy tego kościoła wierzą, że Łazarz, który został wskrzeszony przez Chrystusa, udał się właśnie do Larnaki i tutaj, na tym miejscu, gdzie stoi teraz cerkiew, jest jego grób.